Jesteśmy dziś na Placu Inwalidów w Paryżu. Odbywa się tu protest przeciwko wprowadzeniu całkowitego zakazu aborcji w Polsce. Ludzi, jak możecie Państwo zobaczyć, jest mnóstwo. Mnóstwo jest również rozwieszanych wszędzie wieszaków. Wraz z Paryżem protestują dzisiaj większe miasta Polski, ale także Berlin, Londyn i Praga. Dzisiejsza akcja została zainicjowana na Facebooku w wydarzeniu Zanieś wieszak pod ambasadę RP w Paryżu. Sprawdźmy, zobaczmy, co mówi się w tłumie protestujących. Joasia i Agnieszka, dlaczego jesteście organizatorkami dzisiejszego wydarzenia? Dlaczego zdecydowałyście się zrobić to wydarzenie na Facebooku i zgromadzić ludzi dzisiaj na Placu Inwalidów? Zaczęłyśmy od prostej rozmowy między koleżankami, widząc to, co się dzieje w Polsce i czytając projekt tego prawa, i stwierdziłyśmy, że nie możemy tego tak zostawić, mimo że mieszkamy za granicą. Sprawy, które dzieją się w naszym kraju, są dla nas nadal ważne, bo przecież zostały tam nasze całe rodziny, nasze koleżanki, a także wiele z nas rozważa powrót do Polski przecież niedługo. Najważniejsze w tym wszystkim było pokazanie wsparcia, że kobiety w Polsce nie są same. Pokazać, że w Paryżu są ludzie, którzy interesują się tym tematem, dla których ten temat jest ważny. Tak jak Agnieszka powiedziała, mamy znajomych, rodziny, które mieszkają w Polsce, może kiedyś wrócimy same do Polski, więc każda decyzja w nas również uderza. Co powinno dziać się następnie, żeby władza rzeczywiście wzięła sobie do serca takie protesty? Znaczy, najpierw oczywiście mamy nadzieję, że ustawa nie zbierze 100 000 podpisów, no ale nadzieje są wątłe. Dalej chciałybyśmy, żeby ustawa została odrzucona w pierwszym czytaniu, tak jak działo się to z poprzednimi ustawami. Ważne jest to, żeby pokazać, że potrafimy się zjednoczyć i to nie jest tak, że decyzje będą podejmowane bez naszej zgody, zwłaszcza decyzje, które dotyczą nas bezpośrednio. Marek i Błażej, czy możecie nam powiedzieć, dlaczego dzisiaj tutaj jesteście? Dlatego, że popieramy podstawowe prawa kobiet do decydowania o ich własnym życiu i o własnym ciele i nie zgadzamy się na zniewolenie i polityczne wykorzystywanie tego problemu, który w Polsce jest omawiany już od kilkudziesięciu lat i zawsze budził gorące emocje. No i trzeba dodać oczywiście, że przynajmniej ja jestem przeciwko zapędom integrystycznym władz polskich, które znalazły swojego sojusznika w Kościele katolickim. I to mnie osobiście się całkowicie nie podoba. Co możemy nadal robić dalej, w następnej kolejności, żeby okazać sprzeciw? Chwilowo jesteśmy na poziomie projektów, które nam się nie podobają. W związku z tym osobiście pokazujemy nasze niezadowolenie z projektu. A co dalej? No, wiadomo, że droga jest przez Parlament Polski, nie przez paryskie spotkania. Natomiast my wyrażamy swoją solidarność. I w ramach tej solidarności, czy chcielibyście przekazać jakąś wiadomość rodakom protestującym teraz w Polsce? No, chcielibyśmy przekazać nasze gorące poparcie, jak również chcielibyśmy pocieszyć wszystkie kobiety, które znajdują się w trudnej sytuacji życiowej, które są często postawione pod ścianą i muszą wziąć sprawy we własne ręce, żeby nie poddawały się presji, która jest na nie, którą próbuje się na nie nakładać, i po prostu nie dały sobie wpoić poczucia winy za to, że dzieje się z ich życiem to, co się dzieje, a jak wiadomo, los lubi płatać różne figle. W dwóch słowach, kobiety w Polsce muszą wiedzieć, że nie są same. Jesteśmy z wami. Je suis venue ici par solidarité avec les Polonaises. Je suis engagée dans le mouvement des femmes en France depuis 1971 et dès les années 70, nous avons bagarré pour obtenir le droit à l'avortement. Au prix des nombreux efforts d'avortement clandestin, de grands dangers. Les femmes polonaises ont perdu ce droit et c'est honteux. Nous sommes solidaires de toutes les femmes dans le monde qui ne peuvent pas avoir la liberté de choix et en particulier des Polonaises que je soutiens avec le planning familial depuis au moins 20 ans ou 25 ans.
en envoyant des préservatifs, des pilules, etc. Je les soutiens de tout mon cœur parce que c'est honteux que dans ce grand pays, avec une si belle histoire, maintenant ce soit les conservateurs qui aient pris le pouvoir et qui prennent le pouvoir sur le corps des femmes, qui empêchent leurs droits, leur liberté. La religion n'a rien à faire avec ça. C'est le droit des femmes, le droit à la liberté de disposer de leur fécondité, de décider si oui ou non elles veulent être mères. C'est elles seules qui le savent. Quel est votre message de solidarité avec les Polonais et les Polonaises qui protestent maintenant en Pologne et dans des grandes villes européennes? Nous sommes tous unis pour la liberté. Jak sami mogliście zobaczyć, liczni przedstawiciele parskiej Polonii, ale także mnóstwo Francuzów i Francuzek okazało dziś solidarność z Polkami. Ich postulat jest prosty. Łapy precz od macic, czyichkolwiek. Tam nie ma miejsca na polityczne rozgrywki. Z Paryża dla Cafe Babel, Katarzyna Piasecka.